Hej, to Zysia, witajcie na kanale Red My Lips Art w kolejnym tygodniu makijaży. Tym razem Rotten, która powstała we współpracy marki Blend Bunny i May Pong, znanej na Instagramie jako Microsoft. Jednej z moich ulubionych artystek, która robi niesamowicie kreatywne makijaże, face paintingi. Są po prostu unikatowe i jedyne w swoim rodzaju. No i jak na taką artystkę przystało, ta paleta również jest moim zdaniem jedyna w swoim rodzaju. Bo mamy tutaj paletę 20 cieni i wszystkie są matowe. Natomiast to, co rzuca się nam w oczy na pewno na początku, to jeden wielki bałagan kolorystyczny, prawda? Dużo się tutaj dzieje, bo mamy jakieś takie pastele i jakieś takie bardzo żywe, niemalże neonowe kolory i trochę cieplejszych, trochę chłodniejszych, trochę ciemniejszych, jaśniejszych. W ogóle tu się wszystko dzieje, także pomyślałam, że jest to dobra paleta na zrobienie tego odcinka, żeby właśnie rozbroić ją na czynniki pierwsze tą paletę i popatrzeć, co można z jej pomocą zrobić. Ja zakochałam się w niej od pierwszego wejrzenia i wiedziałam, że tą paletę będę musiała kupić. Już od premiery minęło trochę czasu, bo ona w Polsce nie była tak szybko dostępna. Natomiast ja kupiłam ją na Monolith Shop, na Monolicie. Tam znajdziecie w ogóle bardzo dużo marek niszowych właśnie i jest ta przesyłka jednak tutaj z Europy, bo to jest bodajże niemiecka firma, więc ona idzie z Niemiec, więc wiecie, nie mamy tego cła i tak dalej, i tak dalej. Jest przesyłka oczywiście droższa niż gdzieśmy kupowali w Polsce, ale no jest to takie trochę bardziej jakby dostępne. Chciałam ją kupić na Black Friday i w zasadzie kupiłam ją na Black Friday, ale żadna promocja jej nie obejmowała, więc ja ją kupiłam w regularnej cenie. W każdym razie wiedziałam, że tak czy siak chcę ją mieć, bo to jest dla mnie jedna z bardziej inspirujących paletek, jakie ostatnio spotkałam. Niesamowite są te kolory, te połączenia, które mogą się wydawać takie trochę abstrakcyjne, ale ja wiem, że one będą wszystkie do siebie świetnie pasować. Ma przepiękną okładkę, właśnie taką spleśniałą i tutaj na niektórych tych formach tej pleśni jest taki meszek, o tutaj i tutaj, że faktycznie mamy tą pleśń na tej palecie i to jest niesamowite. Natomiast ja nigdy do tej pory nie używałam cieni marki Blend Bunny, więc jestem ciekawa po prostu, jak one mi się sprawdzą. Chciałabym popróbować sobie tych matów, potestować je i dać Wam znać na koniec, co w ogóle o tej palecie myślę. Więc jeżeli szukacie pomysłów na tą paletę, mojej recenzji i opinii subiektywno-obiektywnej, jak i po prostu pomysłów na ciekawe, kolorowe makijaże, to zapraszam Was serdecznie do oglądania. Powiem Wam, że długo się zbierałam do nagrania tego odcinka. Jakoś tak ta paleta leżała i nie mogłam się za nią zabrać. I nie dlatego, że nie wiem, nie chciało mi się czy coś, ale no właśnie, próbuję to rozkminić, dlaczego właśnie tak długo ta paleta leżała. Ta paleta, która akurat tak bardzo mi się podoba i jest dla mnie najbardziej inspirującą paletą 2025 roku. Sięgam sobie po odcień Marrow, czyli taki piękny burgund. Ledwo dotykam tym bordeaux, a on tutaj przepięknie mi się buduje. Moją inspiracją był ten makijaż, to jest Isabelle de Vries przez V i bardzo lubię jej makijaże i właśnie ten bardzo mi się spodobał. Mój będzie na pewno trochę mniej glamorous, ale te połączenie właśnie borda, czerwieni i mięty i ciemnych ust, to właśnie tego mi się bardzo, bardzo zachciało. Czyszczę sobie lekko pędzelek i teraz sięgam po Circular, czyli taką musztardową żółć. I tą musztardową żółcią będę sobie delikatnie tutaj rozcierać ten makijaż i kierować go w kierunku nosa i w kierunku brwi. Wezmę sobie jeszcze odrobinę Asper, czyli bardzo jasny, pastelowy żółty, żeby jeszcze ładniej to wszystko tak tutaj doczyścić i doblendować. Jeszcze tym bordem wzmocnię sobie i poprawię tutaj ten kącik, tak żeby stworzyć tutaj taką literkę C. I tutaj w tej inspiracji na reszcie powieki jest mięta. Tutaj jako takiej mięty nie mam, więc zastanawiam się, czy chcę użyć odcienia Damp, który jest takim bardzo jasnym błękitem, czy taki troszeczkę ciemniejszy błękit, żywszy, czy może ta zieleń, czy może połączyć właśnie taką ala mięta. Może połączymy sobie te dwa kolory, czyli Derma i Damp. Biorę płaski pędzelek, nakładam jednego i drugiego po troszku i powinien mi właśnie
właśnie wyjść taki kolorek, jaki bym chciała. Zobaczcie, customowy kolorek. Ten sam miks nałożę sobie pod łukiem brwiowym. Przechodzę sobie do dolnej powieki i cieniem Marrow pokrywam sobie dolną powiekę i tutaj sięgnęłam sobie po cieńszy, skośny pędzelek, żeby ta dolna powieka była taka w miarę wąska. I w wewnętrznym kąciku robię taki a la dzióbek. Znowu zmieniałam pędzelek. Dodam dosłownie odrobineczkę czerni, czyli Humid. I dosłownie odrobinkę, żeby sobie tutaj doklepać i jeszcze wzmocnić ten kolor. Wzmocniłam sobie tylko te kąciki tutaj delikatnie przy linii rzęs w zewnętrznym kąciku eyelinerem. I teraz sięgam sobie po bordową kredkę, czerwono-bordową i podkreślam nią linię wodną. No dobra, wykańczam makijaż i widzimy się za chwilę. I skończony make-up prezentuje się w ten sposób. Tak jak mówiłam, dołożyłam sobie ciemniejsze bordowe usta i trochę więcej takiego właśnie bordowego różu tutaj na wyższej części twarzy. Jeżeli chodzi o make-up, wytuszowałam tylko rzęsy, górne na czarno, dolne na czerwono i delikatnie sobie jeszcze tą musztardą przeblendowałam tylko tutaj to miejsce i dosłownie odrobinkę tutaj. Nie chciałam jakoś za mocno tego ciągnąć tą musztardą, bo nie chciałam takiego zachodu słońca, ale tak, żeby leciutko przełamać tą kolorystykę. No i mamy skończony makijaż. Jakby pracowało się tymi cieniami póki co bardzo, bardzo przyjemnie. No ale to dopiero początek, także przejdźmy do kolejnego makijażu. Dzisiaj w planach mam taki graficzny glamour. Zaczniemy sobie na pewno jakimiś brązami, ale wykończymy na pewno jakimś kolorkiem. I ja sobie zacznę od kredki. Moja jest niezastygająca. To jest Inglot Soft Precise Eyeliner, tak żeby wyrysować sobie mniej więcej kształt, jaki chcę osiągnąć. Więc na pewno będzie tutaj szła kreska i od tej kreski chciałabym, żeby było takie jakby full cut crease. Ale tutaj, żeby zrobić sobie takiego zawijaska, coś takiego, to trochę sobie wzmacniam tę linię i lekko sobie jeszcze rozcieram. Przygotowuję sobie kilka małych pędzelków i zaczniemy sobie chyba od odcienia Ulo, czyli taki ciemny, klasyczny brąz. I poprawiam sobie ten kształt, który wyrysowałam, wzmacniam wszystkie krawędzie. Tej kreski na razie nie maluję, bo zobaczymy, czy będę chciała zrobić po prostu klasyczną czarną kreskę eyelinerem albo cieniem, czy właśnie będę chciała może pójść w jakiś kolor. Zobaczymy, gdzie nas poniesie. Na razie baza jest brązowa, linie poprawione, więc przechodzę sobie do Histo i dalej sobie blenduję ostrożnie tym kolorkiem. Mam ochotę na odcień Velvet, czyli taką militarną zieleń i rozcieram sobie dalej te krawędzie i to samo robię w wewnętrznym kąciku i jeszcze tym mniejszym pędzelkiem, którego wcześniej używałam, te takie najwęższe linie poprawiam i gdzieniegdzie blendowanie tam, gdzie jest to troszkę utrudnione. Biorę sobie takie kopytko jednorazowe do makijażu i delikatnie sobie tutaj czyszczę te wszystkie linie. Tutaj też sobie delikatnie wyczyszczę, chociaż nie jest tutaj może jakoś mocno ta okolica zabrudzona, ale jednak zawsze przy takich graficznych makijażach warto nawet o takie detale zadbać. Pomyślałam, żeby tą przestrzeń oraz tą przestrzeń wypełnić dermą, czyli tym pięknym, trawiastym zielonym. I żeby podbić kolor, pomieszałam sobie tutaj troszkę kolor fixa od Danessy z bazą po prostu klasyczną pod makijaż i lekko sobie wklepuję, nie tak, żeby to była taka biała baza, ale żeby jednak troszkę mi podbiła tutaj kolor. Klepuję sobie palcem i biorę pędzelek tylko, żeby sobie dołożyć przy odcięciu. No i sięgamy po dermę. Wezmę sobie ten sam pędzelek, którego używam. To w ogóle jest taki pędzelek do ust. I wklepuję sobie cień w moją bazę. Piękny jest ten kolor, wspaniały. I przechodzę na powiekę ruchomą. I też zaczynam sobie od tego pędzelka, żeby dobrze nałożyć cień przy tej krawędzi, a resztę wklepuję paluszkiem. I tak się zastanawiałam, jaki kolor kreski chcę i jeszcze nie wymyśliłam, ale wymyśliłam, że chcę jeszcze użyć tego kolorku, czyli tego bardzo jaśniutkiego błękitu, odcień Damp, żeby nałożyć go tutaj w wewnętrzny kącik. Yes!
I love it. Chcę sobie użyć jeszcze trochę odcienia Whisper. To jest wyjątkowo piękny odcień. Wyjątkowo piękny, niesamowity, jedyny w swoim rodzaju. Nigdy nie widziałam takiego koloru, który jest takim bardzo zgaszonym, jasnym fioletem. I może jeszcze odrobinę tutaj końcówkę tej kreski. Jeju, i tak można tutaj w nieskończoność coś dodawać, coś... Masakra. I ja chcę jeszcze tego żółtego. Asper. Odrobinkę tutaj. Albo w ogóle ja chcę asper tutaj pod sam łuk brwiowy. No dobra, ale muszę się decydować w końcu, jaką chcę kreskę. Ogólnie to nie wiem w sumie, co ja rozważam. Myślałam o takiej. No myślę, że granatowy to by tutaj ładnie wyglądał. Ale z drugiej strony może właśnie pójść, wiecie, w brązową, w klasyczną brązową i nie robić tutaj kombinacji, albo w czarną, ale na przykład takie wino też tutaj by fajnie wyglądało. Ale tutaj chyba już by za dużo, już by chyba nie, chyba pójdę w ciemnobrązową. I tak, żeby złączyła się z tą górną częścią makijażu. Ten sam kolor nakładam też w wewnętrznym kąciku i lekko sobie w tym miejscu tą kreskę rozcieram i zmiękczam, używając velvetu. Na dolnej powiece myślę, że pójdziemy sobie tym nieco jaśniejszym, delikatnie cieplejszym brązem i tylko troszkę zewnętrzny kącik przyciemnię sobie ulą i tą zewnętrzną część leciutko przeblenduję Whisper. Miał być graficzny glam, wyszedł graficzny glam grunge. Cała ja. Moi drodzy, wykończyłam makijaż, robiąc taki nietypowy kształt na ustach, ale też doklepałam sobie trochę tego jasno-zielonego cienia tutaj na środek i na policzki też dołożyłam sobie trochę tego cienia Whisper jako mój róż, żeby też kolorystycznie wszystko pięknie ze sobą grało. No i powiem wam, że bardzo, bardzo mi się to podoba. Te kolory są po prostu dla siebie stworzone. Oczywiście brązy jak brązy, ale ta zieleń z nutką tego fioletu. Elfi, bajkowy taki klimacik. I love it. Cudowny. I myślę, że też spokojnie nadaje się do ochładzania nam policzka. Jeżeli właśnie mamy wszystkie róże takie za różowe i tak dalej, no to będzie przepiękny róż dla chłodnych typów urodowych albo do po prostu chłodnych makijaży. I pokażę wam moją inspirację, bo inspirowałam się jednym z makijaży i to jest on. I zobaczcie, że jakby... To jest zupełnie co innego, prawda? Ale kształt został zachowany i właśnie moją inspiracją był kształt, który tutaj widzimy na tym cut crease z takim właśnie zawinięciem. Ja oczywiście to zrobiłam po swojemu z innymi kolorami, ale właśnie tak też możemy inspiracje wykorzystywać. To nie zawsze musi być 1:1. Czasami może zainspirować nas kształt, czasami połączenie kolorów, czasami umieszczenie tych kolorów, a czasami jeszcze coś innego. Dzisiaj liczę na coś delikatnego i pastelkowego. Na pewno będziemy używać sobie Spoil, a co dalej? Zobaczymy. W zasadzie to chciałabym sobie zacząć od bieli, czyli Oxygen i tą bielą zaznaczyć sobie okolice pod łukiem brwiowym. Teraz sięgam sobie po szarość, czyli Organic i zaznaczam sobie delikatnie tutaj załamanie powieki, ale od wewnętrznego kącika i rozcieram sobie lekko na zewnątrz i ten sam kolor nakładam delikatnie w zewnętrznym kąciku i odcień Spoil. To jest taki bardzo żywy błękit, niemalże neonowy i to samo robię w zewnętrznym kąciku. Zostawiam sobie tylko taką małą przestrzeń tutaj po środku i wracam do szarości, żeby delikatnie jeszcze przyciemnić ten zewnętrzny kącik. Ale wiecie co? Chyba zmienię koncepcję na tą tutaj białą przestrzeń pod łukiem brwiowym, bo wydaje mi się, że już jest tak za blado i za jasno i to wszystko się ze sobą tak stapia za mocno. Nie każda koncepcja zawsze się udaje. Wydaje mi się, że teraz jest trochę lepiej, bo nie robi takiej jednej wielkiej, jasnej plamy, tylko widać coś, nie? Że jest jakiś tutaj kształt. Teraz pomyślałam, żeby tutaj na środek powieki dołożyć sobie jakiś inny kolor i pomyślałam o Nio, takim pięknym, brzoskwiniowym odcieniu. Będzie pięknie korespondował z odcieniem błękitu. W ogóle bardzo fajnie, że w tej palecie jest tak dużo jasnych kolorów. Dołożę sobie jeszcze trochę Mildew, przepiękny granatowy odcień, żeby jeszcze sobie tutaj przyciemnić zewnętrzny kącik. W sumie nie wiem, czy nie chciałabym może kreski. Musiałam chwilkę podładować baterię, więc tutaj sobie wykończyłam to oko i teraz pokażę wam, co zrobiłam. Sięgam sobie po Serpule, naszą musztardową żółć i nakładam pod łukiem brwiowym. Bo kto powiedział, że tu musi być jaśniej niż tu?
nobody. Dlatego ja nakładam sobie tutaj Circule. Przepięknie z tym niebieskim to wygląda, po prostu jest kosmos. Ale też tym odcieniem lekko blenduję sobie tą szarość. Ciągnę ją w kierunku noska. Cyk. Na dolną powiekę nakładam odrobinę szarości i teraz przeciągam mocniej i niżej ten niebieski. Tutaj w dolinę łez i jeszcze dalej. A, z tej strony jeszcze podam korektor, czekajcie. Najpierw trochę korektora. Przy okazji nam się lepiej ten kolor przyklei i wklepuję sobie ciutkę Oxygen, czyli bieli w sam wewnętrzny kącik. Minimalnie. Zobaczcie, taka odrobina, a od razu robi taki trochę mocniejszy gradient i jest mniej płasko. No i zdecydowałam się jeszcze jednak na kreskę, więc biorę sobie granat i zaczynam od zaznaczenia sobie wewnętrznego kącika i robię sobie kreskę też w zewnętrznym kąciku, dosyć cienką i raczej taką płasko leżącą. I mamy gotowy make-up. W tej odsłonie czuję się po prostu jak jakaś śnieżna wróżka. Pięknie te kolory ze sobą grają. Dołożyłam na policzek w zasadzie 2 róże, bardziej taki różowy i nieco bardziej brzoskwiniowy i jeszcze troszeczkę tego musztardowego w to miejsce, żeby stworzyć taki piękny, wiecie, dwutonowy, trzytonowy policzek. Moim zdaniem wygląda to pięknie i właśnie fajnie się komponuje z kolorem oczu, bo pomyślałam, że do tej musztardy fakt będzie fajnie wyglądał brzoskwiniowy czy jakiś ciepły róż, ale do tego niebieskiego raczej właśnie coś takiego bardziej chłodnego, jakiś taki różyk barbiowy. No i właśnie połączyłam oba, żeby stworzyć taką spójną kompozycję. Bardzo podoba mi się ten motyw wychodzącego niebieskiego cienia w dolinę łez. Wygląda to przepięknie, absolutnie przepięknie. I nie ma to znaczenia, czy wy macie mocniejsze sińce pod oczami, czy nie. Nakładacie korektor, nakładacie taki cień i wygląda to po prostu przepięknie. Także tak, można tą paletą zrobić również coś bardziej delikatnego i subtelnego, jak widać. Dzisiaj mnie ciągnie do połączenia militarnej zieleni i tego pięknego fioletu. Więc zaczynam od odcienia Velvet i nakładam na całą powiekę ruchomą. I rozcieram sobie to wszystko w załamaniu tutaj ładnie. Ten sam kolor na dolną powiekę, czyli takie wiecie, typowe smoky eyes, wewnętrzny kącik, wszystko mamy tutaj obrysowane tą piękną militarną zielenią. I teraz zmieniam sobie pędzelek. Średni, dosyć leciutki pędzelek i odcień Whisper. Rozcieram sobie dalej moje cieniowanie właśnie przy użyciu tego odcienia. I robimy taki eksperyment, że biorę sobie odcień Stain, ten bardzo intensywny, barbiowy róż i nakładam go sobie przy linii rzęs. Zobaczcie, że ten kolor nie musi być wcale taki jarzeniowy i neonowy, jeżeli połączymy go z jakimiś brudnymi kolorami. Drugą warstewkę sobie doklepuję, żeby troszkę zwiększyć pigmentację. Mam w swoich zbiorach taką różową kredkę, więc pomyślałam, że tutaj idealnie mi się wpasuje, żeby nałożyć ją na linię wodną. Nałożę jeszcze trochę tej kredki, tak wklepując ją palcem w wewnętrznym kąciku. Tutaj dobuduję sobie cieniem i dokładam sobie stain, wklepując pędzelkiem. Chciałabym jeszcze delikatnie przyciemnić sobie zewnętrzny kącik i pomyślałam o odcieniu Veil. No powiem wam, że mega interesująco to wygląda. I rozcieram tutaj zewnętrzny kącik jeszcze tym fioletem. Mam też taką różową maskarę i pomyślałam, żeby wykończyć tą maskarą, ale zobaczymy, czy mi się na koniec to spodoba, jak nie, to nałożę po prostu czarną. I mamy skończony makijaż, zostawiłam jednak różowe rzęsy, ale powiem wam, że praktycznie do samiutkiego końca nie byłam do tego makijażu przekonana. Cały czas coś mi nie grało, ale dodałam, wiecie, makijaż twarzy, dodałam odpowiedni odcień ust, stylizację, fryzurę, żeby to wszystko zaczęło grać i zaczęło grać, ale jednak ciągle coś mi nie grało. I uznałam, że, bo tak troszeczkę zaimprowizowałam sobie dzisiaj dodanie tego różu, jednak gdzieś tam w planach miałam co innego i wydaje mi się, że to dodanie różu sprawiło, że pozostała część makijażu nie do końca ze sobą się kleiła. Więc to, co zrobiłam, tutaj zobaczycie sobie taką, dograłam wam przybitkę, jak jedno oko poprawiłam, a jedno nie, że zobaczycie różnicę. Po prostu delikatnie starłam sobie zewnętrzną część powieki, zewnętrzny kącik, tak żeby
pozbyć się tego brązu ciepłego, który nakładałam w zewnętrzny kącik, jak i tego fioletu, którym rozcierałam tą zewnętrzną część, bo dla mnie już w kontraście tego kaki i różu było za brudno i było za dużo tych kolorów. Jednak teraz kaki i ten róż tworzą fajny kontrast i są takie charakterystyczne, a wtedy było już tego wszystkiego za dużo. No i jak sobie doczyściłam to wszystko, dodałam po prostu zieleni i praktycznie na całej powiece mam ten odcień kaki. Delikatnie tylko pod łukiem brwiowym dodałam sobie Asper, czyli ten taki jajeczno-żółty odcień, żeby delikatnie sobie tak przeblendować, to już moim zdaniem jest to takie, jak powinno być. Nie ma tego efektu brudności, jest taki trochę wampirzy efekt, tak? No bo tutaj mamy różowe rzęsy, różowy wewnętrzny kącik, więc jest to takie troszeczkę, wiecie, takie specyficzne w odbiorze, ale jednak cały make-up sprawia wrażenie jednak bardziej takiego czystego, wykończonego i przemyślonego. Więc jak widzicie, nie zawsze każda koncepcja się udaje, czasami jakaś improwizacja może się nie powieść, ale grunt to po prostu drążyć skałę, drążyć i zastanawiać się, co zrobić, żeby ten makijaż nam się podobał. Robienie cienkich brwi to ostatnio taka moja makijażowa frajda. No po prostu śmiesznie, że można makijażem zmienić w ogóle grubość brwi, nie? To jest kosmos. Dzisiaj chciałabym, abyśmy skupili się na takich najbardziej kontrastowych kolorach. Chodzi tutaj przede wszystkim o biel i czerń. I ten intensywny pomarańcz. Moją inspiracją jest makijaż Celine, on będzie troszeczkę inny, ale właśnie ten taki dolny, wewnętrzny kącik, taki pomarańczowy, to będzie taka nasza wypadowa. Ale zaczniemy sobie od czerni i nią będziemy rysować coś na zasadzie kreski. I jeszcze nie jestem pewna, jak chciałabym do końca, żeby ona wyglądała, ale chciałabym, żeby miała tu taki łącznik dolnej powieki z górną. Nie wiem, jak się za to zabrać. Może zacznę sobie tutaj takie naszkicowanie tym czarnym cieniem. I tutaj druga kreska już przy linii rzęs. I tutaj bym chciała chyba, żeby one się tak połączyły. O, zobaczcie, coś tego typu, jeszcze to sobie muszę dopracować, ale tu mi trochę tak przed kamerą, trochę niewygodnie, bo chcę się wygodnie ustawić, żeby to zrobić, a potem wy nie widzicie, więc zaraz sobie to dopracuję, ale w każdym razie chodzi o, wiecie, kreskę, która się tak ładnie tutaj połączy z tą kreską na górze. Teraz sięgam sobie po biel i bielą zaznaczam sobie powiekę ruchomą od wewnętrznego kącika zaczynając i ciągnę aż do tych naszych kresek nietypowych czarnych. Ok, i sięgam po Spora. Piękny kolor, coś między czerwienią a pomarańczem. I tutaj będziemy sobie tak dosyć nisko tym schodzić. Taki jakby miękki trójkąt. Widzicie, o co chodzi, nie? Ciągnę trochę dalej na zewnątrz, już bliżej linii rzęs. I tak mnie korci jeszcze nałożyć na mokro trochę tego cienia. Zobaczyć, jak się będzie pracowało, więc troszkę mgiełki i troszkę cienia. I chciałabym tutaj zrobić sobie taką kropelkę jakby. Fajnie się tym pracuje, dosłownie jak eyelinerem. O, i ona tak idzie w kierunku tej kreski, tak jakby, ale się z nią nie łączy. Tylko taka kropelka nam się z tego robi. Tu mi w ogóle nie wyszła kropelka, tylko jakiś, nie wiem, tasak. Masakra. Unprofessional. I tym, co mi zostało na pędzlu, trochę tutaj sobie nachodzę na linię wodną. Powiem wam, że na mokro naprawdę świetnie mi się pracuje. One zyskują po prostu jakiegoś nowego wymiaru. To może jeszcze tutaj zrobię też taką kropelkę i ona sobie będzie iść tutaj. Podobuje mnie się to. Tuszuję rzęsy i myślę, żeby poprzyklejać sobie też kilka takich strzelistych, mangowych kępek, żeby nawiązywały do tych ostrych krawędzi, także pokazuję się wam już z wykończonym makijażem i stylówką. No ten look jest po prostu przepiękny. Takie kontrastowe tutaj. I love it, przepiękny. Nałożyłam sobie do tego taki lekko brzoskwiniowy, wręcz pomarańczowy róż i na ustach mam brązową konturówkę i też trochę takiej pomarańczowej pomadki, żeby to się, wiecie, wszystko tak skleiło ze sobą fajnie. No i mamy gotowy makijaż. Tak wyszło trochę punkowo, co nie? Doklejałam sobie dosłownie kilka takich strzelistych kępek, żeby właśnie podkreślić tą taką szpiczastość tego makijażu. No i co by na to? Jak wam się podoba? Mega kontrastowy, wyrazisty look, ale moim zdaniem na jakiś koncert czy coś.
Totalnie. Wydaje mi się, że da się go też tak unormalnić, robiąc trochę mniejszy ten wewnętrzny kącik i zamiast podwójnej kreski zrobić jedną. I też da się to przerobić na taki dzienniaczek, moim zdaniem. Dajcie znać, co myślicie i przechodzimy do ostatniego już makijażu. Słuchajcie, czym byłby tydzień makijażu paletką Rotten, gdybym nie zrobiła makijażu inspirowanego pleśnią? Tu będę się inspirować swoim własnym makijażem, zrobionym wiele lat temu. Zacznę sobie odcieniem Whisper, czyli tą zgaszoną fioletą. I nałożyłam sobie ten fiolet na całą powiekę górną i dolną. I myślę, że jednak przejdę sobie, słuchajcie, do podkładu, bo będę chciała przenieść sobie gdzieś tam te elementy pleśni, również, no nie wiem dokładnie gdzie, ale może gdzieś właśnie, wiecie, może na czoło, może trochę na policzek, więc myślę, że lepiej będzie sobie najpierw przygotować tą skórę. I chyba sobie, słuchajcie, też nałożę bronzer i róż. Także troszkę konturu i może odrobinka różu. No i przechodzimy do tych pleśni w końcu. I ja sobie zacznę od farbki od Danessy, bo będę chciała, żeby ta moja pleśń miała taką jakby białą otoczkę, a w środku, żeby był jakiś kolor. Więc myślę, że fajnie będzie właśnie zacząć sobie farbką, żeby mi w razie czego po blendowaniu też ta biel nie znikała. Więc biorę sobie puszysty pędzelek i może zrobimy sobie taki wewnętrzny, spleśniały kącik. A co? Może gdzieś tutaj. Dobra, póki co tak to się prezentuje i tak sobie je rozmieściłam, w razie czego zawsze można coś tam sobie jeszcze dołożyć. No i teraz sięgam po Oxygen, czyli biały cień i sobie gruntuję tą biel, w szczególności tutaj dookoła na zewnątrz, bo w środku będzie, tak jak mówiłam, jakiś tam kolorek. No dobra, to lecimy dalej. No i myślę, że mi się bardzo z pleśnią kojarzy właśnie tego typu odcień. Taki trochę miętowy, brudny. I ja sobie ogólnie połączę Spoil z szarością, czyli Organic. No i powiedzmy tutaj sobie ten kolor nałożymy, no bo ten mi się wydaje ciutkę za pastelowy, a jak sobie go tak doszarzę, to powinien być, no. Ideolo. I chcę jeszcze tutaj taki kolor, ale fujka to będzie. Teraz wezmę sobie Mildew i może Mildew będzie tutaj, ale petarda. No pleśń. Po prostu pleśń. Petarda. I odcień Marrow. Bordeaux Burgund. I może tutaj taki większy. Użyję sobie jeszcze zgniłe zieleni Velvet. I tutaj będzie zielony. To może tutaj też trochę tego zielonego. I dołożę odrobinę Spoil, czyli tego turkusu. Tutaj też trochę tego Spoil dołożę. I tutaj też petarda. Petarda. Biorę sobie jeszcze trochę bordo i zaczynam sobie, właśnie z samym takim bordowym, bez tej białej otoczki. I na to trochę białego. I tak sobie tą biel jeszcze tak gdzieniegdzie tak paciam. Podoba mi się to. I zrobię sobie kreskę, ale zrobię sobie kreskę właśnie granatową. O tak, granat super tutaj pasuje z tym fioletem. Prawym sobie delikatnie rozcieram tą kreskę naszym granatem z paletki. Tutaj chcę, żeby było takie miękkie przejście. Okej, takie kreseczki. Dołożę sobie też trochę wewnętrzny kącik. I pomyślałam, żeby wytuszować sobie rzęsy na czarno. Nie mam granatowej maskary aktualnie, ale żeby trochę wklepać sobie w tą maskarę właśnie granatowego cienia. Zobaczę, co mi z tego wyjdzie i pokażę Wam się już z gotowym makijażem. Ja jakby jestem totalnie kupiona tym lookiem. Może inwencja twórcza troszkę mnie poniosła. Na pewno nie jest to makijaż na co dzień do pracy, do biura albo jako nauczycielka, chociaż myślę, że dzieci to by były zachwycone takim makijażem. Ale w każdym razie no, coś takiego właśnie inspirowanego typowo pleśnią, no musiało się tutaj pojawić. Czy Wam się to podoba, czy nie? W każdym razie mogę potwierdzić, że te kolory przepięknie oddają kolory pleśni, bo ten makijaż wygląda naprawdę taki, wiecie, przypleśniały, troszkę niezdrowy i nieświeży, dwudniowy. Także no, cóż mam więcej powiedzieć? Powiedzcie mi może, na jaką okazję można by było taki makijaż założyć. Ogólnie pomysł z tymi rzęsami, żeby doklepać sobie do nich cień, udał się, bo są granatowe, ale widzę, że mi się już zaczynają tak, wiecie, pod okiem sypać i już ta kolorystyka tak pod okiem troszkę się robi sinawa, więc to taki raczej pomysł, tak wiecie.
tak na raz po prostu. No dobrze, moi drodzy, co myślimy o tej palecie? Muszę wam przyznać, że ani przez sekundę nie brakowało mi tutaj błyszczących cieni. Myślę, że jednak w tworzeniu, kreowaniu makijaży, jakichś takich koncepcji, te maty są zawsze taką podstawą, no bo one nam i zmienią koloryt makijażu i można bawić się kształtami, kreskami, cieniowaniem i tak dalej. Błysk jest zawsze taką ozdobą, taką biżuterią i więcej da się zrobić całkowicie matową niż całkowicie błyszczącą paletą mimo wszystko. Więc powiem wam, że mi nie brakowało błysku przez ani chwilę, ani sekundę, bo świetnie się bawiłam, bawiąc się tymi kolorami. Kolory są prześwietne. Natomiast jest to moje pierwsze zetknięcie z jakością cieni Blend Bunny i tutaj chciałabym wam powiedzieć, że te cienie są dobrze napigmentowane. Fajnie, że nie sypią się mocno w opakowaniu, ani też pod, wiecie, pod oczami. Może tutaj gdzieś tam przy robieniu tej kreski, tam delikatnie jakieś takie okruszki się pojawiały, ale nie jest to raczej formuła, która się mocno nam osypuje, więc mi się wydają raczej wygodne do pracy. I to jest taka pigmentacja, którą trzeba tak troszkę dobudować. One są dobrze napigmentowane, ale buildable, takie do budowania. Więc 2-3 zanurzenia pędzla, żeby mieć taki pełny pigment na oku, przez to właśnie no wygodnie się pracuje, bo możemy stworzyć sobie taki efekt w miarę lekki, delikatny, albo sobie tą pigmentację mocno dobudować. Tak jak mówiłam, jakoś bardzo mocno się nie pylą, nie sypią w opakowaniu, troszeczkę, tak normalnie. Nie jest to jakieś takie, żeby to nam, nie wiem, przeszkadzało, czy sprawiało jakiś dyskomfort. Formuła tych cieni mi się wydaje taka lekko bardziej po tej suchej stronie. Nie mówię o tym jako o jakiejś wadzie, tylko po prostu o cesze tych cieni. Wydaje mi się, że jakby były troszkę bardziej kremowe, to mi osobiście by się trochę jeszcze przyjemniej nimi pracowało, bo po prostu ta pigmentacja wtedy jest mocniejsza, łatwiej ją sobie zbudować. Tutaj one są troszkę bardziej suche, ale to nie jest, wiecie, taka kreda. Więc jakby dla moich preferencji mogłyby one być troszeczkę bardziej kremowe, szczególnie jeżeli chodzi o pastele, bo je trzeba zwykle gdzieś tam ze 2-3 razy dołożyć albo nałożyć na jakąś bazę, żeby faktycznie miały ten kolor, ale ogólnie jest to bardzo dobra jakość, bardzo dobrze się pracuje tymi kolorami, one ładnie też, wiecie, blendują się razem, przechodzą przez siebie, no i te kompozycje są mega fajnie zróżnicowane. Uważam, że jest to... Nie uważam, tylko tak jest, że jest to aktualnie jedna z moich ulubionych palet w mojej kolekcji. Ja wiem, że jest nowa i tak z nowością to zawsze tak się mówi, ale jest to dla mnie coś wyjątkowego i będzie to na pewno coś wyjątkowo sentymentalnego dla mnie. I tak, cieszę się, że ją kupiłam, cieszę się, że ją mam. Także teraz wy mi powiedzcie, co myślicie o tej palecie. Czy wam się podobała, czy wam się nie podobała, czy po tym odcinku wam się podoba, czy wam się nie podoba, czy właśnie to, że czy jest dla was ładna, czy jest dla was brzydka i czy to, że jest brzydka, to jest fajne, czy jest niefajne. Piszcie koniecznie, co myślicie o tej palecie, czy ktoś z was ją ma, no i piszcie też, o co myślicie o makijażach w dzisiejszym odcinku, czy któryś jakoś specjalnie skradł wasze serce. Jeśli tak, to koniecznie czekam na wasze komentarze. Jeżeli chcielibyście zobaczyć więcej odcinków tego typu, to zachęcam do wsparcia. Możecie zostawić komentarz, lajka, podbić odcinek, możecie postawić mi wirtualną kawę, bo w kolejce czeka już kolejna sztuka, ale muszę mieć od was feedback. Także czekam na wasze odpowiedzi i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pa pa!